To jest chyba najważniejsza rzecz, więc puchar tego dyplom. To jest za pierwsze miejsce w amatorskich zawodach Arnold w 2014. Wygrałem to i właśnie w tym roku wszystko się zmieniło. Zacząłem startować naprawdę zawodowo, dostałem wstęp do pierwszych takich prawdziwych ciężkich zawodów, do Columbus. Unikalna receptura, znakomite pobudzenie i maksymalna pompa mięśniowa od najsilniejszych w Polsce. Sprawdź na realfarm.eu. Polecam Mateusz Kieliszkowski. Polecam Krzysztof Radzikowski. Cześć wszystkim, dzisiaj jesteśmy w Brandmed u mojego fizjoterapeuty. Staram się chociaż raz w tygodniu korzystać z usług fizjoterapeutycznych. Dziś robimy masaż ogółem po ciężkim treningu oraz krótką rehabilitację z racji mojej operacji. Chodźcie zobaczycie, jak to wygląda. Ok, jesteśmy z Karolem. Cześć. Moim fizjoterapeutą, który trzyma mnie w dobrej kondycji fizycznej. Tak, z Matim pracujemy tutaj technikami masażu tkanek głębokich, igłujemy, suche igłowanie, no i ogólnie te elementy terapii nerwowo-mięśniowej. No i też staramy się wrócić teraz po tej kontuzji, po operacji. Tak, naprawiamy tutaj tym barkiem, bicepsem, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Zaczynamy. Tak jest. Jak nowy. Mam ciekawą historię. Pierwszy raz trafiłem na konsultację do Brandmed, trafiłem właśnie na tą panią i od razu po gabarytach stwierdziłem, za jakie grzechy ona musi to robić, nikogo nie zabiła. Więc potem... Dokładnie, i ona wpadła do mnie do gabinetu z dużymi oczami, że ma dużego pacjenta. Ja mówię, jak dużego? No to rzeczywiście sam się przeraziłem. Ale jak to się okazało potem, to już doszło do zmiany, Karol. Tak, ja przejąłem i na razie wszystko jest w dobrych rękach. Dobra, zaczęliśmy kolejny etap rehabilitacji, fizjoterapii. Jesteśmy u pani Sylwii na kryo. Dzień dobry. I zrobimy kryoterapię teraz. Tak. Krioterapia, u nas akurat jest krioterapia, która to jest na dwutlenek węgla. Temperatura schodzi do minus 90 stopni. Robimy ten zabieg głównie w celu przeciwbólowym, regeneracyjnym, poprawiającym krążenie krwi. Jesteśmy po rehabilitacji, jedziemy na małe doładowanie, mój ulubiony przysmak, zaraz zobaczycie. Nie wiadomo co wziąć, tam zjadłem wszystko. A więc zrobiliśmy zakupy. Pączki to chyba największa moja słabość. Po każdej fizjoterapii zawsze tu przechodzę. W sumie nie jestem kulturystą, więc na pewno mi to nie zaszkodzi. Jesteśmy w Słubicach. Tak się składa, że akurat 30 km stąd mieszkam. Czyli tak naprawdę mam 30 km do granicy niemieckiej. Frankfurt nad Odrą. Więc tak samo wszystkie loty, wszystkie połączenia mam z Berlina, jest mi na wszystkie zawody latam stamtąd, ponieważ no, mam najbliżej tego lotniska. Dużo ludzi pyta o auto, jakie to jest auto, jakim autem jeździmy, jakim autem się poruszam. Jest to BMW X5, nie jest nowe, to jest X5 z 2014 roku. 3-litrowa na 3 turbinach, czyli ona ma tam 380 koni. Więc miałem wcześniej w benzynie auto
7 i chyba jeśli będę zmieniał, to przejdę na benzynę, ponieważ jakoś lepiej mi się jeździło benzynie. Ten silnik był jakiś taki bardziej żywszy, mocniejszy. Różnica koni wcale nie była jakaś tam duża, bo tam miała 400 koni, 20 koni więcej tylko, ale jazda była znacznie chyba lepsza. Znacznie przyspieszenie było większe od tych wyższych prędkości. Te zaś ma ten plus, że jest wyższe, wyżej się siedzi, lepiej mi się wsiada. Ponieważ czasem jak muszę wsiąść do niskiego auta, to już jest kosmos. Praktycznie na czworaka trzeba się tam wtaczać. Tu siedzi się wyżej, wygodnie się wsiada i się wysiada, więc to jest zaleta tego auta. A jakbyś zmieniał, to na jaki samochód? Na pewno też wyższe auto, albo nowsze X5, albo Mercedesa oglądałem, GLE, GLS. Nie wiem, to jeszcze czas pokaże, no i finanse. A ty kiedyś miałeś w ogóle propozycję na przykład, żebyś się gdzieś przeprowadził pod kątem sportowym? Ktoś ci oferował, przyjedź, nie wiem, trenuj u nas, mieszkaj? Kiedyś byłem na pierwszym Mardoldzie, tym zawodowym, i pojechałem tam z tłumaczką. Wtedy tak angielskiego może trochę rozumiałem, ale bałem się mówić po prostu, bo na początku jest ten strach mówienia, czy to dobrze się powie, czy wyraźnie, czy ktoś zrozumie, czy to jest po prostu, czy ta mowa w ogóle jest zrozumiała. I zawody sędziuje i komentuje, znaczy bardziej komentuje Mark Henry. On kiedyś WWE startował, bił się, nie wiem, do dziś chyba coś tam ma jakieś udziały duże. Jest ogromną gwiazdą tam. I on mówił do mnie, że chcielibyśmy Cię poznać z szefem tego wszystkiego WWE i czy miałbyś ochotę w ogóle na spotkanie, bo mam dla Ciebie propozycję. No i po prostu poszliśmy na to spotkanie, nie wiedziałem dokładnie o co chodzi. I spotkaliśmy się z całym szefem tej federacji. Gościu był w innym hotelu. I jak ta tłumaczka mi to wszystko tłumaczyła, oni chcieli mnie wziąć do wrestlingu. No ale ja zero angielskiego, młody, 21 lat, ciężko by mi się przeprowadzić po prostu, bo oni zaoferowali mi dom tam w Stanach. Cały czas wypłatę, żebym po prostu miał za co żyć. Samochód, wszystkie jakieś rozrywki, ale w zamian za to musiałem non-stop się uczyć angielskiego, non-stop aktorstwa, non-stop tych walk, tego wszystkiego. Po prostu miałem cały czas miałem ten zajęty. No i musiałem zmienić całkowicie wszystko, ponieważ zmieniłbym miejsce zamieszkania, musiałem mieszkać w Stanach. I powiedziałem mu od razu wprost, że na ten moment na pewno tego nie zrobię, ponieważ na razie jestem w Strongmanie, jeszcze nic nie osiągnąłem tutaj. Dlaczego miałem zmienić coś, co naprawdę lubię i jeszcze nic z tym nie osiągnąłem, więc powiedziałem, że jeśli będzie możliwość, to może kiedyś do tej rozmowy wrócimy. Dał mi wizytówkę, więc mówił, że zawsze będzie otwarty na tę propozycję, więc cały czas mogę się odezwać i to kontynuować. Ale chyba siebie nie widzę w takim showmaństwie i udawanych walkach. Wrócimy jeszcze do konkurencji z Arnolda. Jedna właśnie konkurencja odnośnie kamieni. Będą 2 kamienie nad głowę. Trzeba będzie je podnieść. Potem 2 przerzucić przez poprzeczkę lub położyć na platformę. I ostatni kamień będzie w kształcie tarczy. Będzie trzeba z nim przejść około 10 do 12 metrów. I łączny czas tych 5 elementów się sumuje i mamy, kto najszybciej to zrobi, wygrywa po prostu. I właśnie taki kamień w kształcie tarczy znalazłem, żeby to odzwierciedlić trochę jak zawody są. I jest bardzo podobny do tego, co właśnie jest na zawodach. I dlatego go tu wziąłem, przetaszczyłem. Myślę, że waga będzie to około 200 kg, może 210. I któregoś razu, nie wiem, za 2-3 tygodnie na pewno będę go już próbował. Na razie nie chcę się szarpać ze względu na tą rękę. Ta blizna jeszcze jest dość świeża, a to będzie właśnie największe obciążenie tego miejsca, więc wolę sobie jeszcze troszkę odpocząć, odczekać i później zacząć stopniowo już go dźwigać, więc na pewno to zobaczycie. Dobra, jesteśmy u mnie w pokoju, w domu. Pokażę Wam część dorobku moich pucharów. Oto całość. Nigdy nie sądziłem, że tyle ich będę mieć. Część w sumie już mam wyniesioną, ponieważ nie mam miejsca, by to pomieścić. Musiałem jakieś specjalne pomieszczenie zorganizować. Te, które wniosłem, były bardzo duże i naprawdę mi się nie mieściły, zajmowały duże miejsce. To są takie chyba najważniejsze puchary, które mógłbym pokazać. Większość z nich, tych na górze, to są z moich pierwszych startów, tych takich typowo amatorskich.
I to chyba większość w Polsce. Jedne te dwa takie duże, z tym człowiekiem. One są bardzo ciężkie. I tam kolejne, one są z Brazylii, z zawodów telewizyjnych. To jest fajna rzecz. To nie jest puchar, ten napis. To jest jak sędziowałem i byłem zaproszony jako gość do poprawczaka. I chłopaki na warsztatach zrobili mi takie coś na pamiątkę. Fajna sprawa, ponieważ fajnie byłem tam ogłoszony. Pierwszy raz w ogóle byłem w takim miejscu, w takim poprawczaku i miałem okazję to zobaczyć, jak oni żyją, jak w ogóle to wszystko wygląda, jak funkcjonuje poprawczak. I naprawdę fajnie zostałem tam odebrany i fajni ludzie tam siedzą, fajni ludzie tam są. No i szkoda, że akurat tam trafili, że tak zbłądzili, ale mam nadzieję, że wyjdą i będą prowadzić już normalne życie. Dalej pokażę. To jest chyba najważniejsza rzecz. To jest puchar tego dyplom. To jest za pierwsze miejsce w amatorskich zawodach Arnold w 2014. Wygrałem to i właśnie w tym roku wszystko się zmieniło. Zacząłem startować naprawdę zawodowo. Dostałem wstęp do pierwszych takich prawdziwych ciężkich zawodów, do Columbus. I od tego roku zacząłem startować naprawdę na najwyższym poziomie. Więc to była naprawdę chyba największa moja wypłata za ciężką pracę. Właśnie ten właśnie puchar, czy to obrazek. A spodziewałeś się w ogóle, że wygrasz wtedy? Myślałem, że wygram, lecz było tak, że 3 tygodnie jakoś przed wylotem staraliśmy się o wizę. Poszliśmy do ambasady, ja tej wizy nie dostałem, tak jak reszta chłopaków. A ja byłem przygotowany w 100%. I miałem założone konto tam na Facebooku, wtedy to jeszcze tak nie działało, tak jak teraz. Bo to jednak z roku na rok wszystko idzie strasznie do przodu. I obserwowałem każdego chłopaka, miałem listę zawodników, obserwowałem każdego zawodnika, każdego chłopaka, który tam będzie startować. I po prostu jadąc tam, wiedziałem, kogo na co stać, kto co zrobi, ponieważ każdy zawodnik coś wrzucał na Facebooka filmiki, zdjęcia z przygotowań, no i im pisał, jakie tam ciężary podnoszą, i się chwalili tym wszystkim. Ja nic nie wrzucałem, miałem po prostu takie ciche konto i obserwowałem. Jeśli na przykład widziałem gościa, który miał 430 trójboista w przysiadzie, czy tam 440 on siadał, to czyli byłem przekonany, że on będzie naprawdę mega silny w niektórych konkurencjach, że naprawdę będzie mocny. I tak samo inni zawodnicy pokazywali swój cały plan treningowy i no wiedziałem, z czym mam się liczyć i o ile muszę być lepszy, żeby ich pokonać. I więc tak, to jest ten puchar. Jest owieszony medalami. On jest z pierwszych mistrzostw Polski, które wygrałem. To było w 2015 roku. Tak, 15 czy 14. Nie pamiętam, zaraz sprawdzę, czy jest napisane. 2015 rok. I wtedy startowałem pierwszy raz z Krzysztofem Radzikowskim, z Robertem Cyrwusem. Zawody odbyły się w Augustowie. Były naprawdę duże zawody i nie sądziłem, że też je wygram. Bardzo chciałem ten puchar. Stał tylko jeden wtedy. Jeden stał na stole, dla reszty zawodników były medale. I akurat przechodząc koło tego, mówię, kurczę, chciałbym mieć ten puchar. No i akurat za 3 godziny się okazało, że go już miałem w rękach, więc naprawdę super sprawa. Kolejne to są puchary z edycji Giants Life. Takich zawodów mam rocznie w Anglii około 3 do 4 i w różnych zakątkach Anglii. Tam zawody cieszą się ogromną popularnością, dużo większą niż w Polsce i chyba największą na świecie. I tu są 2 złote, 3 złoty mam obok, brązowy za Mistrzostwa Europy, srebrny za Mistrzostwa Europy. Tu są za edycję, czyli za Wembley i za World Final, czyli to jest za rok poprzedni. W ten World Final również wygrałem w tym roku, znaczy w poprzednim. I tak, to jest z WSM. To chyba już największe osiągnięcie było. Za 2. miejsce na Mistrzostwach Świata. I chcę powiedzieć coś na temat tego pucharu, ponieważ wtedy jeszcze tak, nie wiem, znałem już w sumie ten angielski, wszystko było dobrze, ale ta pani, która nam wręczała te nagrody, te medale, puchary, dała mi ten puchar
Mieliśmy zdjęcia, fajną właśnie oprawę, wszystko ładnie pod film i potem ona mi szarpie zabiera ten puchar. Ja mówię, nie oddam mojego pucharu. Ona mówi, nie dawaj puchar. I coś tak szybko zaczęła mówić, ja nie zrozumiałem, nie wiedziałem o co jej chodzi. A chodziło o to, że oni zabierają te puchary potem i wysyłają je z powrotem zawodników i one są grawerowane, czyli jest imię, nazwisko, za które miejsce i gdzie ten tytuł jest zdobyty. I dopiero po jakimś czasie ona mi ten puchar zabrała i ja w końcu zrozumiałem, o co tej kobiecie naprawdę chodzi, więc fajna sprawa, że ten właśnie jest tytułowany i jest właśnie, wiadomo, że nie można takiego nigdzie kupić. Kolejny, również z Mistrzostw Świata, również drugie miejsce, szkoda, że nie pierwsze, mam nadzieję, że za rok w tym roku uda się to zmienić na lepsze. To jest ten drewniany jest za obecne Mistrzostwa Polski w Inowrocławiu. I naprawdę muszę powiedzieć, były to najtrudniejsze Mistrzostwa Polski dla mnie. Ze względu na to, że poziom był bardzo dobry. Zawodnicy byli silni. No i oby więcej takich zawodów. To jest za Arnold Classic, to było w tym roku w Barcelonie, w tamtym roku w Barcelonie. Również kilka lat temu odebrałem dwa fajne prezenty, certyfikaty z Roche. To jest za uniesienie handla, 315 funtów, to jest na 143 kg, z tego co pamiętam, na Arnold Classic rok temu. Fajna sprawa, ponieważ z fajnego materiału, z takiej blachy. Drugi jest za kamień na bark. Również jest certyfikat podpisany, Gentot i szef Roger. Fajna sprawa, fajne żywność na ścianę, fajna pamiątka. Dobra, przechodzimy do tematu mojego odżywiania w trakcie przygotowań do zawodów. Śmiało mogę powiedzieć, że dużo nie zmieniłem w diecie, lecz nieco urozmaiciłem, ponieważ dodałem rybę, posiłki z ryby, jem kurczaka również. Zrezygnowałem trochę z posiłków z wołowiny, ponieważ miałem ich naprawdę za dużo. To już mi zbrzydło, więc troszkę to odstawiłem i staram się to urozmaicać, ponieważ no, nie potrafię lecieć cały czas na tym samym. Standardowo rano jem jajka, do tego jakąś bułkę, czy jakąś wędlinę do tego dodaję. Ile jajek na śniadanie? Na śniadanie jem 5-6 jajek. Kiedyś jadłem dużo więcej. Teraz też potrafi mi to stawać w gardle, już po prostu ten sam smak, już po latach to już brzydnie. Nie da się non-stop tego samego tak jakoś jeść. Czasem po prostu nie jem nawet jajek, po prostu wolę zrobić sobie 6 tostów i zjem te tosty. I przedtreningowo zawsze wrzucam ryż, to jest podstawa. Jest worek ryżu, do tego idą owoce, najczęściej pomarańcz. Cały jest skrojony. Do tego 2-3 łyżki miodu i to jest mój taki posiłek lekki. Nie jem mięsa przed treningiem, nie jem warzyw, ponieważ nie lubię mieć ciężkości na brzuchu. A robię akurat tak, że jem posiłek i wychodzę, raz robię trening, więc nie odczekuję jakiejś godziny czy dwóch, ponieważ jeśli zjem i odczekam godzinę, to już po prostu będę zaraz głodny na tym treningu, więc jem. Idę od razu na siłownię, robię trening, wracam i od razu znowu jem. Opowiem Wam krótko o moich planach na rok 2020. Jak wszyscy wiecie, jestem po operacji bicepsa. Z racji tego moje przygotowania są nieco opóźnione w ciężarach i na ten moment mogę stwierdzić, że wystąpię w Columbus w marcu. Kolejne zawody będą to Mistrzostwa Europy w Anglii. Później będzie Arnold w Brazylii i następnie ciężko jest mi stwierdzić, ponieważ nie znamy daty Mistrzostw Świata, ona jest zawsze taka lotna, więc raz jest właśnie, zawody raz są w maju, raz w czerwcu, więc ciężko to stwierdzić. Za bardzo nie chcę wybiegać w przyszłość, ponieważ sam nie wiem jak moje ciało się zachowa, ponieważ czasem jedna kontuzja może wykluczyć zawodnika na kilka miesięcy, więc planuję tylko na ten moment takie 3 imprezy, jak się uda, będzie super. Dodatkowo zostałem zaproszony na zawody do São Paulo, zawody typowo telewizyjne. Brałem tam już udział 2 razy, raz indywidualnie, raz byłem tam w parze z Krzysztofem Radzikowskim, walczyliśmy 2 na 2 pomiędzy 2 Brazylijczykami. Tym razem będą znowu indywidualne, jednak żaden z Brazylijczyków nie wystąpi, będę ja,
Michał Szyrlakow, Terry Holland i Jerry Pritchard. Będziemy mieć 3 konkurencje. Będą rzuty, beczek na czas. Będzie konkurencja łączona. Martwy ciąg sztangą 320 kg na 4 powtórzenia, po czym bierzemy łańcuch, ciągniemy łańcuch na 10 metrów i za linią rzucamy. Kończymy to 4 wyciśnięciami handla 105 kg. Trzecia konkurencja będą to schody, załadunek schodów będą to 3 sztabki o wadze 200, 225, 250 kg. Najszybszy zawodnik wygrywa. Mamy tylko właśnie 3 konkurencje. Wszystko trwa ogółem 1 godzinę, ponieważ są to zawody telewizyjne, jest to live. Więc fajna przygoda, fajna sprawa. Zawsze jakieś krótkie wakacje w ciągu tych ciężkich przygotowań. Wiadomo, trenujemy cały czas ciężko, ale w trakcie tego potrzebuję krótki odpoczynek, więc fajna sprawa, by tak wziąć oddech i odpocząć przed kolejnymi ciężkimi przygotowaniami. A które zawody były dla Ciebie najważniejsze w ubiegłym roku? Mistrzostwa świata na 100%. W sumie to wszystkie traktuję jednakowo. Do wszystkich przygotowuję się tak samo ciężko i tak samo podchodzę, na wszystkich tak samo rywalizuję. Żadnych nie olewam, więc moim zdaniem każde zawody mają coś w sobie. Ciężko powiedzieć, ciężko jest wywyższyć. Wiadomo, to WSM dla każdego nawet zawodnika i fana, który się tym interesuje, są najważniejsze. Ale dla mnie indywidualnie każde są mega ważne i mega trudne. Dobra, a teraz komunikat. Dużo ludzi prosiło o filmiki, dopytywało się ze mną, więc zaczniemy całą serię, będziemy robić więcej filmów, będziemy robić więcej przygotowań. Wkrótce będziecie mogli zobaczyć wszystkie moje poczynania do zawodów, więc subskrybujcie i obserwujcie kanał Real Farm. Pozdrawiam, cześć.